Dobra, słuchajcie, teraz mnie chyba już widać i słychać lepiej. Niestety dzisiaj przekombinowałem. Tak czasami bywa. Eee, Słuchajcie, mam pytanie, czy teraz mnie dobrze słychać? Jak to wygląda? Słychać, tak? Kapitan mówi. Super jest. Przepraszam, no i właśnie tutaj z 1000 ludzi zrobi się kilkadziesiąt, no ale od czegoś trzeba zacząć. Słuchajcie, dzisiaj chcielibyśmy sobie powiedzieć, jak to wygląda, jeżeli chodzi o rosyjskie waluty, rosyjskie rezerwy. I przygotowaliśmy takie zestawienie, które możecie zobaczyć na Twitterze. Zapraszam do tej nitki. Możecie przeczytać, zadać również pytania. Troszeczkę sobie na te pytania dzisiaj odpowiemy. Mi będzie pewnie łatwiej odpowiadać na pytania niż prowadzić taki długi monolog. Natomiast jak gdyby kilka słów na temat rosyjskich walut, które Rosja posiada. Trzeba pamiętać jedną rzecz, że Rosja, jak każdy kraj, który gromadzi waluty oraz rezerwy narodowe, gromadzi je w złocie i w walutach. No i do tej pory to wyglądało tak, że Rosja gromadziła te rezerwy za granicą trzymała w dolarach, w euro, w juanach, w jenach i tak dalej, oraz gromadziła również w kraju. Natomiast w kraju to, co było gromadzone, to było głównie gromadzone złoto. I to nie jest tylko jak gdyby pomysł rosyjski, tak w wielu krajach to wygląda. I jeżeli chodzi o zgromadzone, ten taki cały fundusz rezerw, które Rosjanie zgromadzili, to szacuje się, że przed wybuchem inwazji na Ukrainę to było około 630 miliardów dolarów, z czego 460 miliardów to były rezerwy, które zostały zgromadzone za granicą. No i ktoś może powiedzieć: OK, no fajnie, no to pytanie jest, co Rosjanie trzymali w kraju? No Rosjanie trzymali w kraju złoto, za granicą były trzymane rezerwy walutowe. No i wszystko byłoby OK, gdyby nie wybuchła inwazja, gdyby nie najazd na Ukrainę, no te rezerwy sobie by cały czas leżały. One leżały głównie w instytucjach finansowych, w bankach zagranicznych i dzięki temu Rosjanie mogli stabilizować swoją walutę oraz inwestycje. Jeżeli ktoś chciał przeprowadzić jakieś inwestycje, tutaj te rezerwy w pewien sposób dawały pewne zabezpieczenie dla tych zagranicznych inwestycji. Natomiast problem pojawił się wtedy, kiedy Stany Zjednoczone zadecydowały, że zamrażają te rezerwy. Po decyzji Stanów Zjednoczonych o zamrożeniu rezerw, podobne decyzje podjęły inne kraje, w tym Europa, Unia Europejska. I okazało się, że z tych 630, 300, powiedzmy 20, 340, różnie się podaje, ale to jest mniej więcej taka liczba. Takie rezerwy zostały Rosjanom zabrane, zamrożone. Oprócz tego oni od wybuchu inwazji, tak mniej więcej przez miesiąc, próbowali stabilizować walutę i na tą stabilizację waluty poszło około 50 miliardów. Czyli 50 miliardów było na stabilizację, czyli pamiętacie, był taki ruch w górę, jeżeli chodzi o rubla. Ten rubel bardzo mocno potaniał, tak, czyli ten kurs się załamał rubla. No i oni na początku bardzo dużo tutaj pompowali, żeby ten kurs ustabilizować, wprowadzili sztywną wymianę, zabronili wywozu waluty, zabronili wypłacać ludziom powyżej pewnej kwoty i tak dalej, i tak dalej. Ale dodatkowo wprowadzili pewien mechanizm, o którym sobie będziemy pewnie kiedyś w przyszłości mówić, a więc wprowadzili mechanizm, który umożliwiał lub nakazywał wręcz płatność za gaz i tam próbowali też również to z ropą zrobić, w przypadku na przykład Indii oraz Chin, no to się nie udało, natomiast w przypadku Europy nakazali płacić za gaz, tak jak pamiętacie, w rublach. Przy czym to nie polegało na tym, że ktoś powiedzmy kupował te ruble, tylko polegało to mniej więcej na tym, że jeżeli ja chciałem zapłacić za gaz, to przelewałem do rosyjskiego banku i te pieniądze, czyli te euro, które płaciłem, były zamieniane na ruble. Dzięki temu ten kurs rubla umacniał się.
No i to był taki element, który pozwolił im, tak powiedzmy do czerwca, lipca, a nawet dłużej, ustabilizować tego rubla. Ten rubel był tak stabilny, nawet aż za bardzo można powiedzieć. Było to niekorzystne dla rosyjskiej gospodarki i taką tendencję mieliśmy mniej więcej do grudnia. Natomiast w grudniu się wydarzyła pewna rzecz, której tutaj w tekście nie ma, no ale wszyscy jak gdyby wiedzą, pojawiły się sankcje na ropę. Okej. Jeszcze tak patrzę, czy mnie tutaj coś jest nie tak. Dobra. Słuchajcie, pojawiły się sankcje na ropę. No i te sankcje na ropę spowodowały, że ten kurs rubla zaczął się powoli osuwać. No i teraz mamy taką sytuację, że ten kurs rubla znowuż się obsunął, jeżeli chodzi o dolara i jeżeli chodzi o euro. Natomiast w międzyczasie, jeżeli chodzi o zeszły rok, to Rosjanie, tak jak powiedzieliśmy sobie, mieli sobie te rezerwy, wszystko było ok. Do połowy roku nawet wyglądało to tak, że ropa z miesiąca na miesiąc drożała i taki miała pik, zarówno ropa, jak i gaz, no to były okolice od maja powiedzmy do lipca. Wtedy ta ropa i gaz była najdroższa. I potem nastąpiło coś takiego, taki powolny spadek, jeżeli chodzi o tą ropę, tak mniej więcej o $10 miesiąc w miesiąc od tej szczytowej wartości, no może o 8 tak powiedzmy, zaczęła spadać. No i doszło do sytuacji, że w grudniu wprowadzono ten limit, no i ta ropa zjechała dosyć mocno, bo zjechała poniżej $50 za baryłkę, a w przypadku gazu sytuację mieliśmy bardzo zbliżoną, przy czym nikt nie nakładał tutaj embarga, tylko sami Rosjanie sobie ograniczyli dostawy gazu, no i spowodowało to, mieliśmy taką sytuację, że ten gaz przestał płynąć do Europy, czyli jeżeli mieliśmy tam wcześniej 40%, no to po wybuchu na Nord Streamie i po ograniczeniach, które Rosjanie wprowadzili, a potem wprowadziła Europa, czyli też limit i pułap cenowy na gaz, no okazało się, że w styczniu, jeżeli chodzi o gaz, no to było 2%. I teraz wyglądała sytuacja mniej więcej tak, że te rezerwy, które Rosja miała, ona przeznaczała, tak jak mówię, na początku na stabilizację tego rubla, potem nie musiała tutaj zbytnio nic robić i dopiero takie pierwsze sygnały, że coś trzeba będzie zrobić, pojawiły się na jesieni. Na jesieni zaczęto powoli sprzedawać złoto, którego Rosja posiada bardzo dużo. Natomiast ona również posiada, pamiętajcie, drugą rzecz, czyli posiada chińskie juany i chińskie obligacje. No i teraz jak to się mniej więcej rozkłada? Wygląda to w ten sposób, że jeżeli chodzi o rezerwy, no to tam jest głównie złoto. Ono jest fizyczne lub niefizyczne. Natomiast jeżeli chodzi o waluty, to takie waluty umieszczone są w czymś, co się nazywa Narodowy Fundusz Dobrobytu. Czym jest ten Narodowy Fundusz Dobrobytu? Narodowy Fundusz Dobrobytu to jest fundusz, który jest do dyspozycji rządu rosyjskiego i tutaj jest tak zwana część stała i część płynna. Co to jest ta część stała? Część stała to są głównie obligacje i to bardzo często rosyjskich podmiotów, czyli mamy na przykład obligacje, akcje Aeroflotu, Sberbanku i tak dalej i mamy część płynną. I teraz ten Narodowy Fundusz Dobrobytu był gromadzony na przyszłość, głównie żeby stabilizować ten fundusz emerytalny. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak to było, no to od wielu, powiedzmy, lat i miesięcy bardzo często rząd sięgał do tego Narodowego Funduszu i korzystał ze zgromadzonych tam pieniędzy. Natomiast po nałożeniu sankcji sytuacja się diametralnie zmieniła, dlatego że Rosjanie posiadają coś takiego, jeżeli chodzi o ten Narodowy Fundusz, on składa się z kilku części, czyli w tej części płynnej mamy zarówno waluty, jak i złoto. Ponieważ te waluty zostały zamrożone, czyli dolary, jeny, franki,
Aaa, I pozostałe, powiedzmy, jakieś tam jeszcze tam występ funty, tak, zostały zamrożone. No to jeżeli chodzi o Narodowy Fundusz, tak jak również i rezerwy, do dyspozycji Rosjan zostały tylko dwie waluty. Zostały chińskie juany oraz zostało 10 miliardów euro. No i teraz ile jest tych chińskich juanów? Jeżeli chodzi o tą wartość płynną, tych chińskich juanów jest około, powiedzmy, 40 miliardów dolarów. Czyli mamy 40 miliardów dolarów, mamy do tego 10 miliardów euro. I to jest na ten moment wszystko, co Rosjanie posiadają. Pozostałe części to jest złoto. To jest złoto, tak jak mówiłem, fizyczne lub jakieś takie papierowe, które są zapisami. I oprócz tego posiadają akcje chińskie i posiadają obligacje i posiadają również akcje i obligacje firm rosyjskich. No i teraz mamy pewien problem, bo w styczniu pojawiła się dziura. Ta dziura wynosi około 25 miliardów. A tak jak powiedziałem, no to wygląda tak, że oni powiedzmy mają pokrycie na 50-60 miliardów, jeżeli chodzi o taką żywą gotówkę. Jeżeli chcieliby pokrywać tą dziurę z tego Funduszu Dobrobytu Narodowego, no to musieliby co miesiąc pompowywać, i to zaczęli robić zresztą, pompowywać około 25 czy 30 miliardów, jeżeli chodzi o budżet, bo taka na ten moment jest dziura budżetowa. Tutaj może nastąpić sytuacja taka, że jeżeli chodzi o luty, to być może chwilowo sytuacja albo w marcu ona może się poprawić. Dlaczego? Dlatego, że oni narzucili dodatkowy podatek, jeżeli chodzi o firmy naftowe, bo do tej pory firmy naftowe rozliczały się na podstawie kwotowań Argusa. Natomiast oni stwierdzili, że te kwotowania Argusa są niekorzystne, ponieważ tam jest były w dużej mierze robione na kontraktach FOB-owych. Stwierdzili, że to nie jest korzystne i wymyślili sobie, że razem z Platem będą podawać nie cenę sprzedaży, tylko cenę odbioru w Indiach na przykład, plus jeszcze mieszaną cenę rosyjskiej ropy, czyli na lokalnym rynku. Czyli to będzie taka, powiedzmy, średnia z różnych regionów świata, głównie będą to Indie, właśnie Rosja i być może Chiny. I oni sobie wymyślili taką rzecz, że to nie będzie, tak jak mówię, cena, po której ktoś kupuje, tylko ten podatek nowy będzie liczony od poszczególnych, czyli weźmiemy sobie, ile kosztuje w Rosji ropa, ile kosztuje w Indiach, ile kosztuje w Chinach, czyli już po samym dostarczeniu, czyli oni po prostu do podatku doliczyli fracht. Ponieważ ten fracht dosyć mocno urósł, tak, czyli na dostawy do Indii mamy około 25, no 20 powiedzmy, 20 dolarów na baryce. Jeżeli chodzi o Chiny, mamy około 25. No i teraz mamy taki pewien problem, no bo teraz od tego frachtu te firmy będą musiały zapłacić. Czy tak było wcześniej? Tak było czasami wcześniej również, bo ponieważ były kontrakty CIF-owe. Przy czym to Rosjanie, czy tam Plat dokładnie, będzie wyliczał, jaka ta cena jest. Czyli to będzie jak gdyby ze wszystkimi opłatami. Czyli to, co przybywa do tego portu, no to ta cena będzie jak gdyby tyle wynosiła. No i teraz być może, jeżeli chodzi o luty, oni chcą to wprowadzić, natomiast prawdopodobnie to wejdzie w marcu i wydaje mi się, że dopiero w marcu wejdzie to do budżetu. Natomiast są też nowe pomysły, no bo zaraz się pewnie zapytacie, ok, w takim razie co się stanie, jeżeli chodzi o przyszłość, tak? No bo ja staram się wytłumaczyć, że Rosjanie na ten moment nie mają takich rezerw, tak? Żeby jak gdyby pokryć zobowiązania bieżące, czyli tam 25 miliardów razy powiedzmy 12 to jest 300 miliardów dolarów. No to są jakieś przeolbrzymie kwoty, no to są mniej więcej ich wydatki, czyli oni mają wydatki i teraz te wydatki jak gdyby im się podwoją. Dlaczego im się podwajają te wydatki? No wydatki im się podwajają jak gdyby z powodu sankcji i z powodu prowadzenia wojny.
Oni w tym momencie mają bardzo duże spadki na tych przychodach z ropy i gazu, a przychody z ropy i gazu stanowiły około 40%, ale również mają spadki na przychodach pozasurowcowych. I teraz w styczniu jest to dosyć duże zaskoczenie, ponieważ te przychody pozasurowcowe, no to mieliśmy tam spadek około 28%. To był, słuchajcie, spadek około 28%. No i wszystko wskazuje, że ten spadek będzie się utrzymywał, a nawet wręcz pogłębiał. Bo nic, no nie ma jak gdyby takiego drivera, jeżeli chodzi o rynek eksportowy, czy rynek jak gdyby lokalny, który by powodował, że te wzrosty miałyby się odbudować. Jeżeli chodzi o rynek lokalny, jeszcze jest jeden problem i to bardzo duży, a więc cały czas konsumpcja spada. Ponieważ ta konsumpcja spada, no wiadomo z jakich przyczyn, natomiast powoduje to, że firmy coraz mniej produkują na rynek lokalny. Czyli jeżeli ten, ta główna gałąź surowcowa, która do tej pory stanowiła do 50%, czyli tam 40 parę, powiedzmy 43 ropa, gaz, do tego jeszcze jakieś dodatkowe surowce, a jeżeli jeszcze policzyć jakieś dodatkowe wpływy, no to pewnie to przekraczało w przypadku budżetu. Natomiast powiedzmy sobie, że z ceł eksportowych i z podatku od kopalin oni mieli około 43%. Oni chcieli spaść w tym roku na 35%, natomiast no wszystko wskazuje, że oni jeszcze bardziej spadają, a to, co miało im równoważyć, nie równoważy, bo nie ma żadnej takiej gałęzi gospodarki u nich, która im się rozwija. Jedyną gałąź, którą oni rozwijają na ten moment, jest produkcja uzbrojenia i militaru. Natomiast no to oczywiście w żaden sposób nie przekłada się na dochody budżetu, tylko się przekłada na koszty tego budżetu. No i teraz jest oczywiście pytanie, co Rosjanie mogą zrobić. No i tu jest jak gdyby kilka opcji. Moim zdaniem taka najbardziej rozsądna opcja, która jest na stole, no to jest dewaluacja rubla. Czyli mogą tego rubla sobie zdewaluować i to zaczęli już robić w zeszłym roku w grudniu. Przy czym to nie była dewaluacja, która była wywołana przez rząd, natomiast rząd troszeczkę na to przyzwolił, patrząc, co się stanie. Oni obserwowali, czy no nie będzie jakiejś paniki, jak się ludzie będą zachowywać i tak dalej. No i tu niestety nie ma dobrych informacji dla Rosjan, dlatego że jeżeli chodzi o grudzień, no to Rosjanie pobrali pół biliona rubli ze swoich kont, co oznacza, że w grudniu pobrali 1/3 tego, co przez cały rok, czyli 30% na sam grudzień przypada. No i teraz 50% przypada, słuchajcie, na wybuch inwazji, tak, na Ukrainę. No i te 20% było mniej więcej pobierane przez resztę roku. Czyli tu widzimy, że nawet tam była dosyć drobna zmiana, czyli ten kurs skoczył powiedzmy tak do 15%, on się potem ustabilizował tak plus 10%, no może troszeczkę więcej faktycznie. Natomiast no to już spowodowało, że ludzie zaczęli panikować i wyciągać te dewizy z banków. I teraz zaczyna być sytuacja również podobna, bo ten rubel bardzo powoli, ale jednak się osłabia. No i tu można liczyć, że rząd jednak jest zmuszony w jakimś tam stopniu osłabić tego rubla. To osłabienie rubla byłoby najbardziej korzystne, dlatego że oni mogliby wtedy bardzo szybko zrównoważyć budżet. Zrównoważyć budżet kosztem jak gdyby ludzi. Są oczywiście jeszcze inne pomysły. Ja tutaj zaraz będę czytał to, co piszecie i postaramy sobie zacząć odpowiadać po tym moim nieszczęśliwym, powiedzmy, starcie dzisiejszym. Postaramy sobie odpowiadać na te pytania. Natomiast chciałem jak gdyby dodać, ponieważ jest taki pomysł, który się pojawił, który tutaj już widzę, że jest, czyli pomysł, żeby opodatkować najbogatszych Rosjan w ten sposób, że się opodatkuje te najbogatsze firmy. Czyli najbogatsze firmy dostaną taki dodatkowy podatek. Oni sobie wymyślili, że to będzie dobrowolny podatek. Czyli firmy na ten moment zrzucą się 25 bilionów, mówię 25 bilionów, 25 miliardów dolarów na taki dobrowolny podatek jednorazowy, no, który ma jak gdyby pomóc budżetowi. Natomiast no, co on daje? On daje jeden, powiedzmy, dodatkowy miesiąc zapasu, czyli sobie przesuwamy, że ta zapaść, czyli powiedzmy te pieniądze, które mają w Narodowym Funduszu, czyli te juany oraz te 10 miliardów euro, które im zostało,
że one w tym momencie się skończą, powiedzmy w kwietniu, w maju, no to oni sobie tam przesuną o ten 1 miesiąc. I to jest jeden z pomysłów, który się pojawił. Następnym pomysłem jest zaciągnięcie pożyczki. No i to pewnie się teraz zapytacie, gdzie ta pożyczka może być zaciągnięta. No jeżeli chodzi o Rosję, no to pożyczka może być zaciągnięta w 2 miejscach. Może być zaciągnięta na rynku wewnętrznym i może być zaciągnięta na rynku zewnętrznym. No i teraz, gdzie Rosjanie próbują tą pożyczkę zaciągnąć? Próbują ją zaciągnąć na rynku wewnętrznym. Coś takiego zrobili już w listopadzie i podobną rzecz będą chcieli zrobić, myślę, że już w lutym nawet, czyli pod koniec tego miesiąca. Zobaczymy, jak wyjdzie z tym dobrowolnym, bo jeżeli będzie dobrowolny, no to pewnie może zrobią ten rzut obligacji w marcu. Natomiast tak wygląda, że być może zrobią to i to. Zobaczymy, co będzie jak gdyby pierwsze. Kto będzie kupował, pytacie pewnie, obligacje rządowe, te obligacje wojenne. Obligacje rządowe będą kupowały rosyjskie podmioty, czyli banki. Banki, które są w coraz gorszej sytuacji i które budżet powinien dofinansować, czyli dać im zastrzyk gotówki, której nie ma. Czyli mamy teraz taką sytuację, że budżet powinien dofinansować banki, ale to banki dofinansują budżet, a na jesieni będzie sytuacja taka, że banki przyjdą i powiedzą, że no nie mamy tutaj pieniędzy, dofinansujcie. No i w zależności jaka będzie sytuacja wtedy Rosjan, no to albo to zrobią, albo tego nie zrobią. Czyli mamy jak gdyby kilka takich scenariuszy, które mogą się wydarzyć. Tak? Dewaluacja rubla to jest jeden ze scenariuszy, moim zdaniem, bardzo prawdopodobny, tylko z powodów politycznych oni tego nie chcą zrobić i z powodu takiej obawy, że ludzie zaczną faktycznie wyciągać te pieniądze z tych kont, no i będzie, powiedzmy, inflacja albo nawet więcej niż inflacja, tak? Czyli będzie dewaluacja rubla, ludzie zaczną wyciągać dewizy, wszystko będzie coraz droższe. To by dało budżetowi najwięcej czasu i by go ustabilizowało. Natomiast no, mogłoby doprowadzić do protestów. Dlaczego? Dlatego, że trzeba pamiętać, że na 140 milionów Rosjan i Rosjanek około 40% to jest elektorat taki socjalny. Czyli to są ludzie, którzy żyją z tego, co dostają od rządu. To są różnego rodzaju emeryci, to są różnego rodzaju właśnie samotne matki, które dostają dodatki, to są również inwalidzi wojenni i tak dalej, i tak dalej. Tych osób jest bardzo dużo, bo jest aż 40%. Jeżeli chodzi o Rosję, tam jest bardzo zły wskaźnik taki demograficzny, bo 50% ludzi nie pracuje. Tak, a więc jest jeszcze gorzej niż w Polsce pod tym względem, a teraz jest jeszcze gorzej, bo ubytek miejsc pracy, słuchajcie, szacuje się, tak jak mówiłem, i to już się potwierdza, coraz więcej jest danych na ten temat, od 3 do 5 miliardów osób, tak, jeżeli chodzi o 2022 rok. Mówię o tych osobach, które wyjechały, o tych osobach, które zostały wcielone do armii, które odeszły, tak, jak gdyby z rynku pracy. I mówię też o tych osobach, które wyjechały wróciły czyli o tych emigrantach, którzy wrócili do swoich ojczyzn, a którzy pracowali często w szarej strefie. No i to robi się liczba, tak? Czyli jak mamy 75 milionów pracowników, no to możemy sobie odjąć już 5 milionów. A więc to tak wygląda. Dobra, słuchajcie, teraz będę powoli patrzył na Wasze pytania, jak to wygląda. Natomiast no reasumując, jeżeli chodzi o te dochody, no to Rosjanom te pieniądze, jeżeli chodzi o Narodowy Fundusz, skończą się, myślę, około czerwca, lipca. Teraz słuchajcie, przejrzę sobie. Słyszał Pan, że ruskie na szybko ciągną gaz do małych miejscowości? Tak i nie. Istnieje projekt gazyfikacji wielu regionów, tylko musimy pamiętać, że gazyfikacja wielu regionów nie oznacza gazyfikacji często mieszkańców, znaczy źle to wyraziłem. Nie chodzi o to, że ten gaz zostanie doprowadzony do gospodarstw indywidualnych, tylko bardziej chodzi, że zostanie doprowadzony dla przedsiębiorstw. Czyli będzie pokrycie,
ten gaz, będą te rurociągi, ostatnie mile i tak dalej, natomiast nadal bardzo wielu Rosjan na danym obszarze tego gazu nie będzie miało. Natomiast jest jeszcze jeden problem, bo od stycznia ten gaz bardzo mocno podrożał w Rosji. Tam był ostatnio taki reportaż, gdzie Rosjanie mówili, że ich nie stać, znaczy podrożały paliwa, no i co zresztą sobie tam mówiliśmy jakiś czas temu. Nie są jeszcze takie ceny jak powiedzmy w Europie, no ale to się powoli zbliża. Natomiast no, przychody Rosjan no, nie są takie jak Europejczyków. A więc wygląda to tak, że mamy na przykład projekt gazyfikacji Kamczatki, dokończenia Jakucji, ale to są bardzo często takie bezsensowne projekty, no bo to są obszary słabo pokryte, jeżeli chodzi o liczbę ludności i tam będzie głównie doprowadzony te gazociągi do przedsiębiorstw. A więc to tak będzie wyglądać. Czy mogą wykonać eksport wewnętrzny złota za dewizy od ludności? Tak, mogą wykonać i coś takiego właśnie robią. Dlatego, że w grudniu uruchomili taki program wykupu albo sprzedaży złota, czyli zaczęli sprzedawać złoto nie za granicę, znaczy na zagranicę powiedzmy w styczniu poszło, znaczy oni twierdzą, że poszły 3 kg złota, natomiast zaczęli robić coś takiego, że zaczęli sprzedawać to złoto indywidualnym odbiorcom. No i tam bodajże jest to na ten moment około 250 nawet miliardów, tak się mówi, że mogą z tego źródła pozyskać. Nie jest to oczywiście, brakuje im 3 biliony rubli, 250 miliardów mogą pozyskać, tak, no ale dobre i to. Dobrze. Ciągnięcie gazociągów jest drogie, nie mają na to pieniędzy. Tak, nie mają na to pieniędzy, ciągnięcie gazociągów jest drogie, szczególnie jeżeli mamy powiedzmy tam kilka przedsiębiorstw, no i tylko dla tych przedsiębiorstw trzeba by dociągnąć. Czeskie koszty produkcji, a polskie? To nie wiem, to jest chyba to nie jest pytanie, tylko jakaś odpowiedź. Okej. Chinom sporo można zaoferować, nadal mają kilka ciekawych technologii kosmicznych, które Chiny mocno się przydadzą oraz broń No słuchajcie, no tutaj wygląda tak, że jeżeli Chiny będą chciały pomóc Rosji i pomogą Rosji, to tą Rosję mogą jak najbardziej utrzymywać przy życiu, no jeszcze nawet przez kilka lat. To nie jest jak gdyby problem. Wystarczy, że ten dług wewnętrzny nie będzie wewnętrzny, tylko zewnętrzny. Wystarczy, że Chińczycy nawet zrobią coś takiego. Rosjanie mają nadal bardzo dużo obligacji i akcji chińskich i teraz oni bez zgody Chińczyków nie mogą tego sprzedać, no bo komu mają to sprzedać, tak? To jest raz. Najlepiej byłoby, jeżeli by Chińczycy odkupili własne papiery, co jak gdyby jest możliwe, natomiast żeby się to wydarzyło, no to Chiny prawdopodobnie chciałyby coś dostać w zamian. Natomiast czy taki układ będzie miał miejsce, nie mam zielonego pojęcia, tak? Nie wydaje mi się, bo jeżeli tak by było, no to już by się to chyba wydarzyło. Bo to nie jest tak, że Rosjanie nagle teraz w styczniu stwierdzili, o mamy tutaj dziurę 25 miliardów, a wcześniej się tego nie spodziewali. Nie, no były jak najbardziej tutaj były analizy, na przykład tak jak mówiłem kiedyś, Kudrin podawał, że będzie problem, za co zresztą w jakimś tam stopniu poleciał z tego stanowiska i przeniósł się do tego Yandeksu. No i tylko on, bardzo dużo ekonomistów rosyjskich tutaj wieściło takie chybowe, w odróżnieniu od polskich ekspertów, którzy mówili, że ta gospodarka rosyjska ma się świetnie. No Rosjanie cały czas mówili, że ta gospodarka jest, wygląda bardzo słabo. Dobra, słuchajcie. Jeszcze jakieś tutaj mamy pytania? Tu widzę, że jest Mateusz. Gdyby tak Rosja sprzedała chińskie papiery poprzez Turcję zachodnim inwestorom? Myślę, że to jest niemożliwe. To znaczy inaczej. Część w tym roku inwestycji albo długu było wykupywanych przez zachodnie firmy, czyli chodzi mniej więcej o to, że jak Rosjanie byli tam winni, i ten dług został jak gdyby zamrożony, ponieważ te konta zostały zamrożone, to bardzo dużo firm i wierzycieli zostało
zostało z niczym. I oni potem próbowali faktycznie taką drogą okrężną wykupywać, znaczy wykupywać, no próbowali to regulować z Rosjanami, nie? A więc ten jak gdyby dług, który był ten rosyjski, no próbowali gdzieś tam sprzedawać i odsprzedawać, tak? Były jakieś tam firmy, które się tym, które to robiły. Natomiast moim zdaniem nie ma takiej opcji, że Turcja tutaj, znaczy co Turcja miałaby to, znaczy nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, szczerze powiedziawszy. Dlaczego? No dlatego, że to są bardzo duże sumy, tak? No to tu mamy jednak pewną transparentność. To nie są sumy rzędu, nie wiem, tam kilku milionów, tylko to są jakieś miliardy dolarów. Jeżeli jakikolwiek bank udzieliłby takiej pożyczki, nie wiem, Turcja, potem Rosji, no to by od razu wyszło. Więc takiej możliwości moim zdaniem nie ma. A, czy mogą wykonać eksport wewnętrzny złota za dewizy od ludności? Dobra, to już czytaliśmy. A, dobra. Mm, mhm. Dobra, słuchajcie, macie jakieś jeszcze pytania? Zadajcie, bo nie wiem, co was jak gdyby interesuje. Więc czekam, aż mi coś napiszecie. Słyszałem, że Naddniestrze żyje tanim gazem z Rosji. Czy to prawda i czy taka sytuacja nadal ma miejsce? Tak i nie. To znaczy, tam cały czas jest problem, jeżeli chodzi o Mołdawię, bo oni cały czas, Gazprom ich odcina, potem pompuje, potem znowuż odcina. No i ten gaz już, znaczy on nie jest taki tani. Po prostu oni dostają gaz. Mają upust od Rosjan, bo oni są tam na wsie, natomiast te koszty wzrosły, z tego co wiem. Natomiast jeżeli chodzi o Mołdawię i Naddniestrze, no to tam sytuacja jest cały czas dosyć mocno napięta. Czytałem gdzieś, że Rosjanie oficjalnie, gdzieś dziś, że ogłosił Ruscy oficjalnie, że ograniczają wydobycie ropy i ceny poszły w górę, to może mieć jakiś efekt i rynek, i ropę w Rosji. Znaczy, chyba nie rozumiem do końca, natomiast mniej więcej, jeżeli Rosjanie by ograniczyli silnie wydobycie, na ten moment wygląda sytuacja odwrotnie. To znaczy Rosjanie w stosunku do grudnia utrzymali wydobycie, bo tutaj sami Rosjanie mówili, oprócz tego, co było planowane, tak? Natomiast sami Rosjanie mówili, że to wydobycie może spadnie. Oni to wydobycie utrzymali. Tam jest różnica jakieś kilku procent, jeżeli wierzą oczywiście Rosjanom. Natomiast bardzo dużo było kontraktów w styczniu z bardzo niską ceną, z bardzo wysokimi upustami, co powodowało, że ta produkcja się utrzymała. Natomiast jeżeli chodzi o luty, no dochodzą produkty i może okazać się, że ta produkcja się zmniejszy. Natomiast ja cały czas twierdzę, że ta produkcja może być utrzymana, te produkty będą płynąć do Azji i będą odsprzedawane, tak jak mówiłem kiedyś, do Europy, przez to Rosjanie znowuż będą mniej zarabiać. Najbardziej rozsądne byłoby faktycznie, jakby oni zmniejszyli produkcję, ale tutaj rząd jest przeciwny. No chyba żeby się zmieniło i właśnie te firmy naftowe by przekonały rząd do troszeczkę innej polityki. A więc tak to wygląda. Mołdawia i Naddniestrze nie są na tej samej nitce. No, są na tej samej. Od marca podobno zmniejszają o 500 000 baryłek, by cenę podbić. Mm, wiesz co? Zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Tak jak mówię, były takie pomysły i to były pomysły, które gdzieś pochodziły z branży. No i ludzie, znaczy zarządy firm tych naftowych są za tym, żeby obniżyć
i żeby jeszcze to zrobić w porozumieniu z OPEC, tak? Czyli jeżeli na przykład by OPEC troszeczkę obniżył i Rosjanie obniżyli, no to jest szansa, że wtedy to zadziała. Natomiast czy tak będzie? Nie wiem. Raczej spodziewam się czegoś znaczy inaczej. To, co obserwowaliśmy w grudniu. W grudniu obserwowaliśmy tak, że na te styczniowe kontrakty i lutowe były mocno zapełnione, natomiast na marzec prawie nikt nie kupował. No i to było takie trochę dziwne. No i nadal na marzec jest bardzo mało kontraktów, przynajmniej z tego, co ja widziałem. Jeszcze jedna rzecz trzeba pamiętać, bo jest taki nowy pomysł, jeżeli chodzi o ropę i gaz, żeby zrezygnować z featuresów, tak? Czyli żeby nie było kontraktów notowanych w Europie i na giełdach europejskich, amerykańskich i tak dalej. No i byśmy mieli taką sytuację, no i prawdopodobnie też na giełdzie moskiewskiej mielibyśmy taką dziwną sytuację, że wracamy do takiej, powiedzmy, nie wiem, XIX-wiecznej, chyba wtedy też już były kontrakty, więc nie wiem jakiej, no do takiej sprzedaży, że jeżeli ja chcę kupić tą ropę, no to idę do tej firmy i mówię, że chcę kupić, a oni mówią, no dobrze, no to za taką cenę panu sprzedamy i ta ropa w pewien sposób nie jest notowana, a jeżeli już byłaby notowana, to byłaby tylko notowana na moskiewskiej giełdzie, a prawdopodobnie tylko na Spimexie, tak? A więc to już zupełnie jest jakiś taki odpał i wtedy mogłoby się zdarzyć sytuacja, te, że ten wolumen by w ogóle jeszcze spadł, nawet o kilka milionów, nie? Rosjanie ma 38 tysięcy szybów, z czego bardzo zawodnionych. Podczas kryzysu zasiarczoną ropą musieli magazynować w cenach. Tak, to jest prawda, tylko że chyba już mają mniej niż 38, podaje się tak. Podawało się jakiś czas temu 36, teraz widziałem, że się podaje 34. Oni cały czas, bo to jest tak, że to nie jest w ten sposób, że to są odwierty i te odwierty mm, sobie przez ileś lat mogą być użytkowane. Są zamykane, mamy nowe odwierty, potem te stare są zamykane, no i to jest taki pewien proces. I tutaj bez dużych nakładów na nowe, takie greenfieldowe rzeczy, no nie ma szans, żeby utrzymać wysoką produkcję przez długi czas, no bo te po prostu stare odwierty trzeba zamknąć, nie? Bo tam się powiedzmy albo ropa kończy, albo się nie opłaca już wydobywać z nich, a więc to tak to wygląda. O, czy odpływ pracowników może doprowadzić do poważnego zmniejszenia zbiorów rolnych w Rosji? Tak, ale nie poważnego, moim zdaniem. Tam jest odpływ tych pracowników faktycznie sezonowych, może mieć to wpływ, tak samo jak w jakimś tam stopniu nasiona, chociaż no tu my pewnie i Rosjanie będą obchodzić te sankcje. Natomiast no, na żywność nie ma sankcji, no ale powiedzmy będą to obchodzić w jakimś tam stopniu. Firmy nie będą teoretycznie chciały sprzedawać, natomiast no, gdzieś te nasiona i sadzonki będą trafiać. Wydaje się, że raczej może podrożyć, czyli ta żywność, produkcja tej żywności po prostu będzie się zwiększać. To wynika znowu, że te zachodnie technologie, które były używane, no, one nie są supportowane, one powoli wychodzą i to będzie jakiś tam proces. Przy czym jeszcze jest jedna rzecz. Rosjanie tam próbowali troszeczkę z tym walczyć i wymyślili sobie coś takiego, że taką ustawę o ziemi, czyli ona jest bardzo specyficzna, bo polega na tym, że jeżeli ziemia nie będzie przez jakiś tam czas uprawiana, no to będzie się zabierać ludziom ziemię. Bardzo dziwne. I druga rzecz, że będzie można dzierżawić ziemię od indywidualnych rolników bez procedur przetargowych. Do tej pory trzeba było robić takie przetargi, no trochę jak u nas chyba. No może troszeczkę inaczej to wyglądało, natomiast no teraz jest tak, że jeżeli ktoś ma pieniądze, no to może sobie wydzierżawić tej ziemi ile chce. I to miało skutkować tym, no, że ta efektywność i wydajność miała zostać zwiększona. W jakimś tam stopniu będzie miało to wpływ. Tak, chodzi o to, że bardzo w Rosji dużo ziemi się marnuje.
W Rosji bardzo dużo ziemi się marnuje, ona leży często odłogiem. Natomiast trzeba pamiętać, że tak naprawdę ona się marnuje jeszcze z jednego powodu, bo największym właścicielem ziemskim jest Skarb Państwa. To jest około 60% nawet ziemi. A więc być może tutaj będą również zmiany. Mhm. Proszę o info, tak. Ostatni punkt, jak najbardziej tak. Dlatego, że oni, no są republiki, które są, tak jak Tatarstan, na przykład w bardzo dobrej sytuacji finansowej, ale są republiki, które są w bardzo złej sytuacji finansowej. I oni faktycznie, oprócz tego, że mamy ten socjalny elektorat, no to jeszcze mamy pewne regiony, które gdzieś tam się utrzymują z tych dotacji. Jak najbardziej, jeżeli będą problemy, możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że niektóre regiony nie będą dostawać, albo będą dostawać niewystarczająco, albo to będzie gdzieś również korumpowane po drodze, no różne rzeczy. Trzeba również też pamiętać, że na przykład wypłaty czy zasiłków wojennych, czy jakichś innych elementów często są na tych regionalnych, spoczywają na tych regionalnych władzach. Więc tutaj wojna raczej im stworzy dodatkowe koszty. A jak turystyka wewnętrzna w Rosji? Z tego co wiem, w Anapie 3 do 5 nowych hoteli budują. Nie wiem, wiesz? Czytałem natomiast, jak to wyglądało, jeżeli chodzi jakiś czas temu, jeżeli na przykład chodzi o Kuryle, o Kamczatkę, bo były jakieś tam różne pomysły, żeby właśnie tutaj zwiększyć tą turystykę i raczej branża wyczekuje zakończenia wojny, tak? Jeżeli chodzi o nowe inwestycje, tego co widziałem jakiś czas temu dane, miałem nawet to publikować, a potem to wypadło gdzieś z zestawienia. To wygląda tak, że tych tych hoteli nie buduje się tyle, co przed inwazją. Natomiast no, pewnie są jakieś regiony, w których to wygląda lepiej. Ile braki serwisowaniu sprzętu zachodniego, kombajny, maszyny roll mogą doprowadzić do problemów? No, tak jak mówiłem, no, wydaje mi się, że w jakimś stopniu doprowadzi do zwiększenia ceny, kosztów. Natomiast czy spadnie produkcja? Może im spadnie, ale jak gdyby ja tutaj nie obstawiam, że to będą jakieś, przynajmniej jeżeli chodzi o ten rok, bo w przyszłym roku może troszeczkę być już faktycznie gorzej, jeżeli oczywiście sankcje się utrzymają, bo obstawiam, że wojna się zakończy. Tak czy inaczej, czy będzie rozejm, czy jeszcze coś innego, obstawiam jednak, że Rosjanie nie są w stanie prowadzić wojny materiałowej, jeżeli chodzi o przyszły rok. No nie są w stanie prowadzić wojny, no to będą musieli, znaczy może być jakiś taki zamrożony konflikt, tak, że oni gdzieś tam ograniczą te działania. Nie wiem, jak to będzie wyglądać, natomiast jeżeli chodzi o ofensywę rosyjską, to obecnie mamy ostatnią ofensywę rosyjską, bo na więcej nie będzie ich stać. No chyba oczywiście Chiny tutaj, tak jak mówiliśmy sobie, zainwestują, czyli albo kupią rosyjskie złoto, albo kupią rosyjską ziemię, albo kupią jeszcze jakieś inne rzeczy. Jakiś barter się odbędzie, albo jeszcze coś innego. Jeżeli tutaj Chiny się zaangażują w pomoc Rosji, to najbardziej oczywiście przez kilka lat Rosja sobie może wtedy na spokojnie prowadzić dowolną wojnę. Wiesz co, sytuacja, jeżeli chodzi o obwód kaliningradzki, była jakiś czas bardzo zła, szczególnie, że tam była fabryka Renault. Oni I ona przestała jak gdyby działać. Oni im tam wysyłali na takie sezonowe zbieranie tych runa leśnego, jakieś takie dziwne rzeczy w ramach w ogóle pracy, tak? Czyli jak gdyby nie zostali zwolnieni, tylko mieli jakieś tam rzeczy robić i dostawali jakieś zasiłki, jakieś obcięli im te etaty, natomiast no, dostawali jakieś tam pieniądze. Sytuacja, jeżeli chodzi o Rosję, sporo ludzi z Kaliningradu gdzieś tam wyjechało, natomiast na ten moment jest stabilna, można byłoby tak powiedzieć, a więc
Nie wydaje mi się, żeby tak jak mówię, na wiosnę prawdopodobnie będą to pierwsze jakieś problemy z płynnością i pewne obwody może zdarzyć się, że nie będą posiadały wystarczającego finansowania. Bank Raiffeisen. Czy teoretycznie wyjście z Rosji banku Raiffeisen może długoterminowo cofnąć bank? Wiesz co, Raiffeisen to był ten bank, który długo nie wychodził. Ja nie czytałem, że on ma wyjść, ale jeżeli czytałeś, tutaj Frozen Blue, jeżeli czytałeś, to napisz, bo ja się z tą, być może teraz na dniach była informacja. Oni cały czas tam ograniczyli, natomiast no, ze względu na to, na te różnego rodzaju rozliczenia gazowe i nie tylko, oni cały czas jak gdyby w Rosji byli i to był jeden z niewielu zachodnich banków, które się utrzymały w Rosji. W zeszłym roku z uwagi na sankcje Rosja nie mogła płacić w walucie swoich międzynarodowych zobowiązań, chciała płacić w rublach. Jak to wygląda? No widzisz, to nie jest tak do końca prawda, bo tutaj było tak, że nie mogli płacić i to troszeczkę było tak medialnie. Potem po cichu się okazało jednak, że Amerykanie na przykład i Europejczycy zgodzili się płacić, żeby te przelewy szły, żeby te zobowiązania jednak były realizowane. Natomiast no, nie ma możliwości, żeby one się odbywały w rublach. Tutaj jak gdyby żadna ze stron, znaczy nikt się na to nie godzi. Więc one się faktycznie odbyły nie w rublach, tylko po prostu w walucie. To jak gdyby z obu stron było, wiesz, tak medialnie rozdmuchane. Z jednej strony było medialnie rozdmuchane, bo Rosjanie mówili, że będzie tylko w rublach i to nie była prawda, a Zachód mówił, że nie pozwoli spłacać i będzie techniczne bankructwo. No i obie informacje były nieprawdziwe, tak? Czyli obie strony kłamały. Tak w skrócie, no, co mam powiedzieć. Czy w najbliższym czasie może odpalić załamanie na rynku nieruchomości? Oj, na rynku nieruchomości jest bardzo źle. Tam mamy spadki faktycznie o duże miasta, apartamentowce. Spadki są, to w zależności jak się tam liczy, tak? I zarówno w cenach, no we wszystkim. I mamy też załamanie, jeżeli chodzi o kredyty. Natomiast, i to jest najciekawsze, tak jak kiedyś Wam mówiłem, nie mamy załamania, jeżeli chodzi o nieruchomości na nowych obszarach, tych okupowanych, to jest raz. I jeżeli chodzi o budownictwo, budownictwo ma jako jedna z niewielu gałęzi ma wzrost, no ale to znowu wynika z tego, że oni nie budują domów ani nieruchomości, tylko budują jakieś inne rzeczy, często na papierze. Więc to jest taki papierowy wzrost, no i często to się odbywa na tych terenach właśnie okupowanych. W zeszłym roku z uwagi na sankcje Rosja nie mogła płacić w walucie. Dobrze, to już czytaliśmy. Czy w najbliższym czasie może odpalić załamanie? Dobra, to też. Które z największych zachodnich firm nadal są obecnie w Rosji? Wiesz co, jest takie zestawienie, są takie dwa zestawienia. Jedno zestawienie to jest Kijowskiego Instytutu. Ja to co jakiś czas publikuję i to robią Ukraińcy. Kijowski Instytut, nie wiem, czy on jest ekonomiczny, czy nie pamiętam już teraz. A drugie zestawienie, no to jest zestawienie brytyjskie, dosyć znane. No jeżeli chodzi o firmy, które wyszły, no to jest jak gdyby różnie, bo trzeba to jak gdyby stopniować. Czyli mamy firmy, które zupełnie wyszły, mamy firmy, które zawiesiły działalność, mamy firmy, które zawiesiły inwestycje, mamy firmy, które ograniczyły inwestycje i mamy firmy, które działają tak jak do tej pory. Nie? A więc możemy sobie to tak mniej więcej policzyć, nie? Że to różnie wygląda. Jak wygląda sektor linii lotniczej w Rosji? No to pewnie czytaliście to, co pisałem, tak, czyli tutaj, że no były dosyć, no to jest taki bardzo newralgiczny punkt, jeżeli chodzi o reżim, jeżeli chodzi o Putina, ponieważ on się bardzo wścieka o tą sytuację, która się wydarzyła, czyli po pierwsze, że Rosjanie nie mogą latać w wielu destynacjach, to jest jedna rzecz. Po drugie, że są problemy cały czas z produkcją rosyjskich maszyn. I po trzecie, że cały czas jest problem z serwisowaniem. Więc w tym momencie jest tak, że podawałem jakiś czas temu, że tam ponad 20% już jest skanibalizowanych.
Natomiast największe problemy są z budową nowych jednostek i tutaj nie wygląda to jakoś, za dobrze. Oni nie są w stanie zbudować tam dosłownie kilku maszyn natomiast w planach mają kilkaset, czy nawet był taki, że tam było nawet kilka tysięcy tam w przeciągu bodajże dekady. No i było takich kilka spotkań Putin miał, gdzie tam pisałem, że on tam tych, powiedzmy ludzi wręcz, beształ i to w taki dosyć mało kulturalny sposób. Mm, na leki nie ma sankcji, nie powinno ich braknąć. No na leki nie ma sankcji, ale w grudniu mieliśmy spadek na przykład na lekach i on się już od jakiegoś czasu utrzymywał, minus 30%. I leków w aptekach brakowało. I to było tyle dziwne, że brakowało tych leków bardzo często generycznych, które API można pozyskać z Chin czy z Indii, natomiast było pozyskiwane z Europy z jakichś tam względów już logistycznych. Firmy nie dostarczają. Dlaczego nie dostarczają tych leków? No, jest kilka powodów. Te firmy miały często fabryki w Rosji i te fabryki przeżywają bardzo duże problemy takie w załamaniu łańcuchu dostaw. Wiele rzeczy brakuje, na przykład opakowań, blisterek, no, jakichś wielu elementów, tak? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, badania kliniczne zostały zawieszone, co jak gdyby powoduje, że te firmy uznają rynek rosyjski za mało perspektywiczny. No, tych leków się, że tak powiem, no firmy farmaceutyczne nie są mocno zainteresowane sprzedażą tam leków. To jest właśnie o tyle ciekawe, natomiast te firmy chińskie, indyjskie jeszcze tak mocno nie zaistniały na tym rynku. A jeżeli chodzi o produkcję lokalną, to nie jest też takie proste, żeby się przestawić na maszyny, na technologię indyjską, czy hinduską, znaczy, czy chińską. Jakie są prognozy wydobycia gazu, ropy w Rosji? No to sobie mówiliśmy, jeżeli chodzi o wydobycie gazu, no to jest problem, bo Rosja tam nie ma co zrobić z tym gazem, tak? Więc to jest największy chyba problem. Gazprom ogólnie ma szereg problemów, z którymi sobie na ten moment nie radzi. Dlatego też rząd na przykład w zeszłym roku rząd nałożył na nich dodatkowy podatek i oni płacili od jesieni do końca grudnia ten podatek, natomiast w styczniu ulitował się i powiedział, że tego meksu, który nałożyli na nich, no nie będą musieli płacić. No natomiast no mają te takie problemy technologiczne, bo im się to Linde wycofało, wcześniej ten Barclay się im wycofał, czyli tam GE Oil. No i to wygląda tak, że oni ani gazowców nie mają, ani nie mają linii do skraplania, ani nie mają rurociągów. Jeszcze teraz Putin każe im tam gazyfikować jakieś tam wsie i doprowadzać na Kamczatce i w tej Jakucji. No wiecie, no to się jak gdyby nie klei, tak, jeżeli chodzi o tak dużą firmę. Firma była bardzo dochodowa do tej pory, natomiast no, takie jest domino, nie, że bardzo dużo tych złych informacji spada na nich w tym samym czasie. Dlatego ja przewiduję, że Gazprom będzie musiał przeprowadzić dosyć silną restrukturyzację i zwolnienia albo ograniczenie personelu. Um, czy bank centralny skupuje złoto? Bo nie umiem znaleźć aktualnych informacji. Tak, bank centralny nie skupuje złota, tylko sprzedaje złoto. Albo inaczej rząd tam sprzedaje indywidualną i też tam sprzedał coś na zagranicę, ale to nie były duże ilości. Słyszał pan o tym, że Rosjanie jeżdżą na Białoruś gdzieś tam? Tak, jak najbardziej jeżdżą. Jeżdżą, tylko że tak, na Białorusi kupuje się, znaczy to było tak, w zeszłym roku oni kupowali jak gdyby z dwóch kierunków. Z kierunku azjatyckiego używki i z kierunku białoruskiego. Z tego kierunku białoruskiego są z grubsza takie starsze i tanie używki, a z tego kierunku azjatyckiego, japońskiego i koreańskiego trochę lepszej jakości te samochody. Natomiast też teraz sporo jest z tego kierunku południowego, czyli z takiego importu równoległego i tu jest sporo tych luksusowych marek, jak i również premium marek i sporo kradzionych. Jeżeli chodzi o kradzione auta, to one, no, jadą dosyć szerokim strumieniem teraz.
ale nie jest to przez Białoruś. No może coś tam jest, ale jakoś bardzo mało. No ja o tym nigdzie nie znalazłem informacji. Czy widać jakoś wyraźnie, że Chiny zastępują zachodnie firmy? Tak, zastępują. Na przykład zastępują przy dostawie maszyn. Jeżeli chodzi o 2022 rok, to Chiny dostarczają 60% wszystkich maszyn to są na ten moment dostarczanych, to są maszyny chińskie. Do tego dochodzą maszyny z Kazachstanu, z Armenii, z Azerbejdżanu, no i de facto to jest mniej więcej 100% tych importowanych maszyn. Czyli maszyny importowane, no to są chińskie w 60%. Jeżeli chodzi o motoryzację, no to już mówiliśmy, tak, te mają montownie i te montownie są również chińskie. Na ten moment nie ma jakichś innych producentów, którzy by chcieli inwestować czy sprzedawać nawet do Rosji. Przy czym to nie jest tak, bo to jeszcze jest druga część, czy raczej Chińczycy nie są wcale tacy chętni. Do sprzedaży, jeżeli ktoś płaci, to są, natomiast zwróćcie jeszcze na jedną rzecz uwagę, że oni teraz od Rosjan zawiesili im kredyt kupiecki. Żądają przedpłaty najczęściej za dostarczane towary. I to jest pewna taka nowość też dla tych firm. Bo do tej pory było normalnie, tak, czyli była płatność odroczona, a teraz bardzo często muszą zrobić prepaida. Tam podawałem wcześniej odnośnie tamtych osłonek na kiełbasę, natomiast w przypadku maszyn bardzo często podobnie wygląda, tak, że Chińczycy mają coś im dostarczyć, bo oni się boją, te firmy, szczególnie jakieś tam mniejsze, że Rosjanie, no, nie wywiążą się, tak, ze zobowiązań i dostarczą towar, a nie dostaną pieniędzy. Widziałem, że niektóre marki polskie nadal można kupić, tak. Część marek się nie wycofała, o tym mówiliśmy. Część cały czas wysyła na tą Rosję, tak, więc to tak wygląda. Czy Rosja oberwie rykoszetem poprzez amerykański ban na zaawansowane procesory z Chin? Hmm. Wiesz co, no to wygląda tak, że ona już chyba oberwała, no bo Chińczycy zbanowali dostawę chińskich procesorów do Rosji, a więc no teraz nie można dostarczać wielu procesorów. Mm, Natomiast jak jest tak, znaczy to jest oficjalnie, natomiast czy są jakieś, nie są dostarczane mikrochipy? Nie wiem, tak? No oficjalnie jest tak, że Chińczycy wprowadzili jakieś dodatkowe jeszcze ograniczenia dla Rosjan, no więc jak najbardziej tak. Jak może być skutek gospodarczy zamknięcia przejścia granicznego w Bobrownikach? W sumie to nie wiem. Nie wiem. Czy jest możliwe finansowanie wojny w perspektywie 3-5 lat? Nie, nie jest możliwe. Powiedziałem, że ta wojna bez pomocy Chin może być finansowana jeszcze w tym roku, później już nie. Chyba że będzie to jakiś ograniczony, miejscowy, lokalny konflikt, to może. No ale to też sobie trudno wyobrazić, że Ukraińcy będą prowadzić taki miejscowy, lokalny, a więc raczej nie. Czy Kazachstan może stać się całkowicie niezależnym państwem moim zdaniem, no, w 2023? W 2023 nie wiem, bo te relacje z Rosją nadal są bardzo silne, ale one słabną. I myślę, że już oni są dalej niż bliżej tej Rosji. A więc one będą z każdym rokiem osłabiać, będą się zwiększały relacje takie pozytywne, jeżeli chodzi o Kazachstan, z pozostałymi sąsiadami, z Chinami i z Turcją. Więc mniej więcej tutaj bym szukał jakichś relacji, natomiast no, to będzie kosztem Rosji. Chińczycy doskonale wiedzą, że każdy interes i każda inwestycja w Rosji może być w każdej chwili znacjonalizowana. No to prawda. To prawda, tam jest, Chińczycy jakiś czas temu chcieli pozyskiwać ziemię w Rosji, szczególnie na Dalekim Wschodzie, i chcieli swoich pracowników wysyłać. No i Rosjanie do tej pory się nie godzili. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Natomiast no, tutaj faktycznie jest tak, że ponieważ ta sytuacja jest niestabilna, to ja raczej bym obstawiał, że Chińczycy będą chcieli robić deale, ale z nowym rządem rosyjskim, a nie ze skompromitowanym Putinem. Jak to wygląda? Przyjdzie ktoś nowy,
On nie musi być wcale demokratą, czy nie, no nic nie musi, tylko żeby był nowy, nie miał krwi na rękach, no i wtedy jak najbardziej Chińczycy powiedzą: "No dobra, róbmy deale", no i będą chętni. Moim zdaniem, dopóki obecny reżim będzie rządził, no to nie. A mogę sobie wyobrazić, że reżim upada i Chińczycy przychodzą, i mówią, że no to pomożemy wam, tak? Damy wam pożyczki, damy wam wszystko i wtedy jak najbardziej tak. Tylko musicie zakończyć tą wojnę, jakoś ustabilizować sytuację, więc myślę, że tak. I teraz tak, jesteśmy przy tych Chińczykach. Chińczycy doskonale wiedzą, że każdy interes, każda inwestycja to Chińczycy chętnie coś na przedpłacie, sprzedaż, ale w inwestycje stałe. No właśnie o tym mówiłem, tak, jest tak sprzedać, no jak, skoro ktoś chce zapłacić, zapłaci jeszcze z góry, no to wyślemy, czemu nie? Spadek nawjazdu na Białorusi to kapitan. Myśli pan, że Rosja może rozpaść się jak Związek Radziecki? Yy, mm, Czy Chiny mogą przypomnieć Rosji o swych ziemiach utraconych? Mogą. Natomiast myślę, że to nie będzie tak, że nagle Chińczycy tam wojska wyślą, ale mogą być takie strefy. Tutaj możemy sobie wyobrazić, że to będą, tak jak zresztą we Władywostoku jest, że są takie strefy, w których mogą działać chińskie firmy. Czyli możemy sobie wyobrazić, że będą takie większe strefy, w których Chińczycy będą mieli, powiedzmy, większe prawa niż w pozostałych częściach Rosji. O, No i te rejony będą miały w jakimś tam stopniu autonomię. Więc ja bym to widział bardziej w taki mniej inwazyjny sposób. I przez handel, i przez ekonomię Chiny podporządkują sobie te regiony. Więc będą być może z nazwy rosyjskie czy należące, natomiast ekonomicznie będą powiązane już ściśle z Chinami. W tym momencie tego nie ma, dlatego że wbrew pozorom lokalne władze, lokalna ludność to tam różnie, ale lokalne władze i władze w Moskwie nie sprzyjają tutaj osadnikom, tak jak powiedziałem, chińskim i chińskim firmom. One nie są mile tam widziane. Jak państwa bałtyckie odczuwają gospodarczo wojnę w Ukrainie? No, myślę, że tak jak Polska, tak, pewnie bardziej gospodarczo. Nie mam danych, jeżeli chodzi o Bałtów. Nie śledziłem takich wskaźników, przyznam się szczerze. Mm, a więc na pewno, no, woleliby, żeby tej wojny nie było. Chiny sobie z Rosji zrobią magazyn tanich surowców, którego będą ciągnąć ile się da. No wiesz co, no trochę to jest taki mit, bo oni te surowce i tak ciągną. Ta Rosja im nie jest do niczego w ogóle potrzebna, tak? Jeżeli już bym szukał, to jakiś, tak jak mówię, z nowym rządem, z obecnym reżimem, moim zdaniem nie będzie żadnych deali robionych. Ale mogę się mylić, tak, może się okazać, że za pół roku tutaj będą pożyczki chińskie, a wojna będzie trwała jeszcze, powiedzmy, nie wiem, 2-3 lata, tak, nie? Ale ja obstawiam, że tak nie będzie. Co z aspektem prawnym konfiskaty zamrożonych aktywów rosyjskich? No to jest problem. Te aktywa zostały skonfiskowane, czyli już nie zamrożone, w Kanadzie. Mówiono jakiś czas temu, że Wielka Brytania będzie tym, powiedzmy, w Europie pierwszym krajem, a potem Unia Europejska gdzieś dołączy. Natomiast no nadal Komisja Europejska pracuje, no i miało być to ogłoszone na spotkaniu w Kijowie, no i się nic nie wydarzyło. Czy wie pan może coś o gospodarce Białorusi? No właśnie mało wiem, natomiast no, z tego co wiem, to tam sytuacja jest jeszcze gorsza na ten moment niż w Rosji. Yy, Natomiast nie mam danych, bo kiedyś tam szukałem. Może do tego wrócę, tak? Jeżeli chodzi o Rosję, to jakoś tutaj się swobodnie posługuję. Znaczy, no tam też jest rosyjski, natomiast chodzi mi o to, że jakoś znam i zarówno te gazety, tego jest dużo, jest po prostu dużo informacji jakichś takich lokalnych, statystycznych, badań. Jeżeli chodzi o Białoruś, to tam po prostu nic nie ma, jest bardzo mało informacji, bardzo mało jakichś takich, no może ja źle szukam, może nie wiem.
Tak, Rosja jest jednak dużym krajem w stosunku do Białorusi, jest dużo firm, było dużo też firm takich zachodnich, które coś robiły, jeżeli chodzi o różnego rodzaju informacje, badania. I nawet jeżeli te firmy powychodziły, no to lokalne oddziały rosyjskie zostały, one nadal częściowo to robią, więc no tutaj jest informacja, że spadek w krajach bałtyckich jest 50% większy niż w Polsce. Nie wiem, tak jak mówię, tego nie mogę potwierdzić w żaden sposób. Ciekawe co z Czeczenią, co stanie się w przypadku niewypłacalności Rosji. Wiesz co, no Czeczenia sobie w tym momencie tak źle nie radzi. Oni głównie produkują alkohol, tak, podobnie jak Dagestan. E, no i coś tam produkują, ale może nie będę mówił. Co prawda i tak pewnie ten live, skasuje, ale, no ale powiedzmy tam nie tylko jest alkohol produkowany. Spadek zamówień przemysłowych na kolejnych kilka miesięcy w Litwie, Łotwie, dobra, jest wyższy. No być może tak, ja tego mówię, nie wiem. No właśnie tak. Dobry wieczór, wreszcie się doczekałem. No niestety dzisiaj miałem problemy jakieś techniczne z uruchomieniem. Chociaż wydawało mi się, że było dobrze, ale coś niestety z kapitanem próbowaliśmy zrobić we dwóch live'a i coś sobie poprzestawiłem z tym mikrofonem i mnie to jakoś wszystko zestresowało i nie wyszło tak jak chciałem. Zadawajcie pytania. Myślę, że jeszcze mamy 9:49, jeszcze z pół godziny podpowiadam i sobie będziemy kończyć. Czy sankcje, skąd pasja Rosji i jej gospodarce? To może za moment. Czy sankcje na złoto rosyjskie na giełdach światowych, czy sankcje na złoto rosyjskie na giełdach światowych jest możliwe? Nie ma czegoś, znaczy chyba nie rozumiem. Jeżeli Rosjanie będą chcieli sprzedawać to złoto, to nie będą sprzedawać na giełdach, tylko są duże ilości. Znaczy teraz sprzedają troszeczkę tych mniejszych ilości, faktycznie tam do Indii idzie. I takie były pogłoski, że w zeszłym roku to złoto było sprzedawane, natomiast żeby uratować budżet, to muszą być duże wielkości i żeby te duże wielkości były sprzedawane, no to musi nastąpić coś takiego, że rządy tych krajów, czyli na przykład Indii, muszą się zgodzić, czy Chin. Nie wyobrażam sobie sytuacji, że jakaś firma kupuje jakieś takie duże ilości i rządy tego nie wiedzą. To tak to nie działa. Eee, Czy Rosjanie zarabiają na sile Syberii? Tak, że zarabiają na sile Syberii. Oni powiedzieli, że 15 miliardów przepompowali gazu. No ja cały czas obstawiam, że to nie jest 15 miliardów, dlatego że tam są pewne problemy techniczne i oni do tej pory pompowali tak 7, myślę, że to jest 10 miliardów, no ale twierdzą, Nowak ostatnio stwierdził, że dokładnie było 15,5 miliarda, co i tak jest dziesięciokrotnie mniejszą wartością niż wysyłali do Europy. Czyli tyle, co wysłali do Europy, tyle, co stracili na Europie. No na Chinach nie odbudują sobie. Siła Syberii maksymalnie może pociągnąć 30, ale to tylko chyba na papierze, bo tak jak mówię, nigdy nie osiągnęła tej przepustowości i dlatego oni budują siłę Syberii 2, bo jedynka po prostu więcej nie. 15 moim zdaniem to w ogóle jakiś maks może być. Dobra, słuchajcie, teraz tak, tu było pytanie takie odnośnie mnie, gdzie ja to mam. Skąd pasja o Rosji i gospodarce? Wiesz co, no to troszeczkę wyszło z takiego przypadku. Tak jak widzicie, ja nie jestem jakimś ekspertem, dziennikarzem, który do tej pory był znany. Ja jestem, można powiedzieć, drobnym traderem, albo inaczej. Ja jestem osobą, która w którymś momencie, to już w sumie dawno temu, zaczęła inwestować najpierw na giełdzie, jeszcze tam 20 parę lat temu na giełdzie polskiej się bawiłem. No to dosyć stare czasy,
Potem długo mieszkałem w Azji, zacząłem tradeować na różnego rodzaju giełdach. No i to tak trwało. Przyszedł, powiedzmy, COVID. Tego inwestowania coraz więcej było, ponieważ i w COVIDzie można było zarobić, to znaczy nie na COVIDzie, żebyście też zrozumieli, ale tam były takie momenty, że szczególnie na longach można było zarobić, kupując wręcz, czy inwestując w akcje, ponieważ był taki trend mocno wzrostowy, no ale też można było zarobić później na shortach. I ja dużo inwestuję w ropę naftową i gaz, znaczy dużo, no różnie. Dużo w ry Dużo było na rynek amerykański na pewno, natomiast, no, potem pojawiło się dużo tej ropy, potem pojawił się gaz. No i żeby cokolwiek przewidzieć, tak, i żeby te inwestycje były jakieś trafione, no to trzeba znajdować informacje. I nie można polegać na informacjach, które do tej pory były, czyli nie na jakichś analizach ekonomicznych, tylko trzeba mieć jak najświeższe te informacje i spróbować je samemu przeanalizować. Dlaczego? No dlatego, że my chcemy wiedzieć, co będzie w przyszłym tygodniu, w przyszłym miesiącu, a nie co było 3 miesiące temu. Bo takich ekspertów, którzy mówią, jak było w 2022 roku, na przykład do czerwca, z rosyjską gospodarką i tam pokazują w PowerPoincie slajdy, no to mamy mnóstwo, nie? Było super, świetnie, tak? My tam słyszymy, tak, pana bodajże Dylewskiego, tak, który mówi, że gospodarka rosyjska ma się świetnie. No świetnie miała się do, powiedzmy, czerwca, no i też to świetnie, to może nadużycie jest. Natomiast no, teraz mamy cały czas jak gdyby trend w dół. No i ja staram się przewidzieć, no to co będzie w przyszłości. No i w przypadku ropy, gazu, no to jest naturalne, no żeby cokolwiek zarobić, no to zarabia się nie na tym, co było, czy na tym przewiduje się to, co będzie. A żeby przewidzieć to, co będzie, no to tych informacji musi być dużo, trzeba to sprawdzić, poświęcić czas. No i teraz no Rosja jak gdyby sama naturalnie tutaj wpadła, no dlatego, że jest takim głównym tym czynnikiem, który powoduje, oprócz powiedzmy, nie wiem, tam decyzji Fedu i jakichś tam wystąpień, czy Chin, tak, czyli w jakimś stopniu staram się śledzić to, co dzieje się w Chinach, no i staram się śledzić to, co dzieje się w Rosji. A jeszcze doszedł do tego, że no, wybuchła wojna, no i tutaj jeżeli chodzi o Polskę, to myślę, że większość tutaj słuchaczy, no mamy, można powiedzieć, no opowiadamy się po jednej ze stron, tak, tego konfliktu, no dlatego że sami się boimy o własne bezpieczeństwo. To jest myślę, że taka główny element. Oczywiście część może kibicować, bo ma jakieś tam powiązania z Ukrainą, natomiast myślę, że większość z nas boi się, tak? Boi się, że ta wojna na przykład się rozleje za na przykład rok, nie wiem, wojska rosyjskie będą pod Warszawą, tak? No i każdy przez to kibicuje, żeby one się zatrzymały na Dnieprze, a najlepiej, żeby Rosjanie przegrali. Wtedy nie będzie żadnej inwazji gdzieś dalej. No i wszystko na to wskazuje, tak? No, nic nie wskazuje na ten moment, żeby Rosjanie mogli tą wojnę wygrać. W najlepszym wypadku wydaje się, że będzie pad. No więc stąd to się pojawiło, tak? Czyli coraz więcej informacji. No potem to zaczęło mnie troszeczkę tak wciągać, tak? Bo zaczynałem prasówkę od czytania Komersanta, potem była KP, czyli Kosmołowska Prawda, potem Izwiestia, potem RBC, no i tak zacząłem tą prasówkę, a potem patrzyłem, co jest na Telegramie, bo już tych kont miałem zasubskrybowanych dużo. No i tam pojawiały się cały czas informacje, które w ogóle się nie pojawiają. To jest dla mnie zaskoczenie, dlaczego dziennikarze nie. Bo te informacje często bardzo łatwo jest znaleźć. Nie? To czasami jest trudniej, na przykład o gazie, ropie, tam są jakieś branżowe, też są w Rosji, na przykład jest kilka branżowych i tam jest dużo informacji, tak, na temat, jak sytuacja wygląda. Natomiast sporo jest takich popularnych informacji, u nas się tego w ogóle nie publikuje, się nie interesuje. Jeżeli już są, to są informacje jakieś takie przedrukowywane z Bloomberga, z Politico, nie wiem, jeszcze z jakichś tam amerykańskich periodyków. Ja akurat nie poważam tych gazet. To są gazety tak samo jak u nas, nie wiem, Wyborcza czy Super Express. Nie za bardzo rozumiem, tak, tych przedruków. Natomiast no może to dlatego, że to jest jak gdyby najłatwiej niż, nie wiem,
wziąć i przeczytać, u źródła, jak to wygląda. Dobra, słuchajcie, myślę, że odpowiedziałem już na to pytanie. Jeżeli coś powinienem dodać, to napiszcie. Nic nie kasuj. No nie, chyba skasuję, bo ten początek był fatalny. Co dam, synku? Wiesz co, ja jeszcze tutaj dobra, ja jeszcze muszę tutaj porozmawiać. No, kładź się jak chcesz. Jeszcze nie chcę się. Dobrze. Mm, to jeden bardziej ciekawych. No fajnie, mówię, no szkoda troszeczkę, że technicznie się na początku nie udało i że za bardzo się tym bawiłem, ale okej. Zostawmy, obiecuję, że następny będzie lepszy. Być może zaczniemy od, pytań, bo one mnie też troszeczkę, luzują i nie jestem wtedy tak stremowany. Mm. Ciekawe, czy to pokłosie problemy z łożyskami, czy też przemysł ciężki złapał poważną. Yy, Problem z łożyskami jest, tak, Szwedzi się wycofali, Japończycy się wycofali, a, a znowuż jak ktoś tam kiedyś się wypowiadał, tak, te chińskie, powiedzmy, rozwiązania i łożyska to nie jest za dobry pomysł. No i jak najbardziej przemysł ciężki ma zadyszkę, ale nie cały. Dlaczego? Dlatego, że ten przemysł produkuje na potrzeby wojenne, a więc, część tego przemysłu zaczyna radzić sobie dobrze właśnie. Był w grudniu ciekawy raport na temat, spadku przewozów kolejowych. Szczególnie ciekawe było, że nastąpi spadek pomimo znacznego wzrostu naszych. Tak, tam nawet nie chodzi chodzi też o spadek, ale chodzi o to, że ten kierunek się zmienił, nie? Że do tej pory mieliśmy, ten transport, który szedł na zachód, a teraz bardzo dużo transportu musi iść na wschód, a linie nie są do tego przystosowane, no i to jest jak gdyby problemem. A nie ma. A, faktycznie. Dobrze. Dobrze, ja już słyszę. Nie wiem, ktoś jeszcze tutaj próbuje mnie złapać. Tak? A, dzięki. Dzięki, kapitanie. Wiem, bo tu właśnie kliknąłem i no widzisz? Dobrze, odnośnie tej nabioliny, mówiłem, że to wyglądało tak, że to jest dosyć poważna pani prezes. Ona była doradcą wcześniej, Putina. Jest zaufaną taką osobą Putina, on jej ufa bezgranicznie. To była osoba, która była nominowana i była wybrana jako najlepsza prezes, Banku Światowego, banku wśród wszystkich prezesów banków światowych, nie? Dostała takie bardzo często była właśnie nominowana, była wybierana. Y, Ma doskonałe relacje, jeżeli chodzi o ten świat finansów i ma doskonałe relacje właśnie z zachodnimi bankami, bankierami.
osobami tutaj. I jeżeli chodzi natomiast Rosję, ma bardzo dużo krytyków. Ona tak naprawdę cały czas gdzieś jest broniona przez Putina. I to, co kiedyś mówiłem, wygląda to tak, że Putin ma swoich ludzi, można powiedzieć, i on jest w stosunku do tych ludzi bardzo lojalny, nie? A więc, natomiast, że się kiedyś ubrała na czarno, tak, tak jak mówiłem, ona ubierała broszki, teraz w zależności jaka to była broszka, to akurat prawda była, no to te stopy spadały, rosły, była wypowiedź bardziej gołębia, była bardziej jastrzębia i tak dalej, i tak dalej. No troszeczkę to inaczej niż w Polsce na przykład się odbywało. Miała po prostu taki styl. I tak, kiedyś ubrała się na czarno, wszyscy się zaczęli zastanawiać dlaczego i ona wystąpiła, powiedziała, że się oddaje do dyspozycji Putina. Putin nie przyjął tej rezygnacji, podobno jeszcze próbowała z 2 razy, takie były powiedzmy plotki. Natomiast no teraz no jest w coraz gorszej sytuacji. Myślę, że nawet ona nie jest w stanie tutaj poradzić temu, co się dzieje. No nie jest cudotwórcą. Czy w mediach rosyjskich coś mówiono o zdrowiu Putina? To chyba raczej w naszych. To chyba raczej w naszych. Tak, mówiono. I jeszcze przed wojną więcej chyba nawet mówiono, ale interesowano się jak po prostu przywódcą. Były różnego rodzaju plotki o tym raku, Alzheimerze i tych innych. Po wybuchu tej operacji specjalnej, czyli wojny, czy napaści, bo wojna wcześniej, to raczej wyśmiewano te doniesienia, tak? Czyli mówiono, że okej, tutaj, nie wiem, brytyjska prasa podaje, no i potem było zdjęcie, tak, Putina, który gdzieś tam z kimś się wita i raczej w ten ton uderzano, tak? No to bardzo, bardzo tak propagandowo to szło. Natomiast pojawia się w niezależnych tych mediach, tak? Czyli macie w Meduzie, tak, w swobodnej, Radio Wolna, nie wiem jak to nazwać, Radio Wolna Rosja, tak, czy coś takiego po polsku. Więc różnego rodzaju takich niezależnych, no to tam się pojawiają takie. Tam się pojawiają, dużo jest takich plotek, nie? I one są często potem u nas przedrukowywane. Moim zdaniem nic nie jest to warte na ten moment, bo za mało wiemy. Eee, Żal ten materiał pogrzebać. No dobra, zastanowię się. Myślę, że go jednak pogrzebię i sobie zrobimy następny. Na wiele pytań i tak odpowiem. Eee, dobra, tutaj mamy autor, duże opóźnienie. Dobra. Będzie za każdym razem lepiej. Info sytuacji. Dobra. No i słuchajcie. Macie jakieś jeszcze nowe pytania? Mamy już teraz 10:06 i będziemy kończyć. Bo tu już się widzę, żegnają. Nadal jest 150 osób. Myślałem, że pójdziecie spać. Powtórzę, z tego co czytałem, do grudnia obowiązywała zła umowa i Polska bardzo mało zarabiała na tranzycie gazu. Jakie są perspektywy dla Polski na przyszłe lata po wysadzeniu Nord Stream? No Polska obecnie, no na czym ona miałaby zarabiać? Bo rozumiem, że tylko na Jamale, tak? No ale w tym momencie to my, no to my nie zarabiamy, a więc chyba nie za bardzo rozumiem tego pytania. Czy według Ciebie jest szansa na położenie rurociągu na Morzu Kaspijskim? Tak, jest szansa. To jest projekt, który już wielokrotnie był odgrzebywany. No dobra, słuchajcie. Myślę, że tak 10:15 będziemy kończyć, a więc jeszcze macie tam na powiedzmy 3 pytania. Raz. Coś więcej od Naddniestrzu. Nie wiem, chyba więcej od Naddniestrzu. Jakoś słabo się tym interesowałem. Czy według Ciebie jest szansa na to było?
Czy jest szansa na to, że powstanie duży korytarz transportowy przez Iran, by połączyć? Nie. Jeżeli mam być szczery, za obecnego reżimu nie. Za przyszłego cara czy przyszłą, nie wiem, jakąś tam przyszłe państwa, które powstaną po rozpadzie Rosji na przykład, może. Natomiast na ten moment nie. To są olbrzymie inwestycje. Pytanie, kto miałby być tym, zainteresowany? To są takie plany, które są często przez Rosjan wrzucane, czyli te kolejne gazociągi, które mają biegnąć do Chin. No i one są tak naprawdę budowane od lat 90., tak? Wybudowali jeden, tak, tą siłę Syberii. Jedyne rzeczy, które im się udały, no to powiedzmy te gazociągi z Europą, nie? Jeżeli chodzi o te korytarze, transportowe na ten moment nie. Słuchajcie, zarówno Iran nie jest stabilny, jak i Rosja nie będzie przez najbliższe lata stabilna. Nie wydaje mi się. To za duże też, inwestycje. No dobra. Czekajcie, jeszcze patrzę tutaj, coś nie minąłem, ale chyba nie. Dobra, tu są jakieś nowe jednak pytania. Jak jest rozliczany gaz z Chinami? Bo był chyba indeksowany. Eee, nie wiem chyba. Czy oni mieli, pewnie mieli indeks. Być może tak jak mówisz, mieli indeks na ropie. Być może do tego mieli jakiś dorzucony spot, nie wiem. Niestety nie wiem. O gazociągach, ropociągach do Europy, perspektywy budowy. No to jest ciekawy temat, tak? Szczególnie, że tutaj się bardzo dużo dzieje ostatnio, jeżeli chodzi o Afrykę, tak? I ten kierunek. Czy Tatarstan miałby szansę przeżyć ewentualną? Tak, Tatarstan miałby szansę przeżyć. Chyba jedyny kraj federacji, który byłby w stanie. Tak, 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 tak. No to, co napisałeś, zgadzam się, tak? Mogliby się utrzymać. Mm, to wygląda dobrze. Jak wyglądają łupki w Polsce? Czy nieopłacalne, czy coś innego? Łupki w Polsce są nieopłacalne, ale wydaje mi się, że to nie wynika z samych łupek i struktury i wydobycia, tylko z całej tej otoczki prawno-inwestycyjnej. A więc jeżeli by prawo się w Polsce zmieniło i wiele rzeczy się wydarzyło, to być może te łupki wrócą. Myślę, że to też trochę było nadmuchane, te łupki, że mamy tak tyle, potem były odwiety, troszeczkę inaczej potwierdzały, natomiast no, były miejsca, gdzie można było to wydobywać. Natomiast no, to otoczenie prawne, to również straszenie tą ekologią, to wszystko jak gdyby nie sprzyja. Te pozwolenia środowiskowe, no to wszystko jak gdyby nie sprzyja, tak, jeżeli mamy nawet Stany Zjednoczone czy inne kraje, no mówimy tu głównie o Stanach, nie? No ale gdzieś indziej mogę sobie wyobrazić, że łupki będą na przykład wydobywane na Ukrainie po zakończeniu wojny, a nie w Polsce. No bo Ukraińcy dostosują to prawo do tego, żeby można było to robić, a Polacy tego nie zrobią. Tak mi się wydaje, ale może się mylę. Przy obecnej spadających cenach gazu jest nieopłacalne. Czy ono jest nieopłacalne? No wiesz co, no w Stanach się opłaca, więc nie wiem. Yy, Te ceny no spadły, ale spadły do tych poziomów też, no powiedzmy przedwojennych, czy tam, czy jeszcze troszeczkę wcześniej, nie? Przed tym straszeniem Europy tą wojną, tak? I tym szantażem energetycznym. Mm. Dzięki, słuchajcie, za dobre słowa. Mm, mm. Kończyć mam, dawkować wiedzę, mózg puchnie. Dobra, już kończymy. W drugą stronę, który subjekt poza Tatarstanem ma realną odłączyć, przeżyć? Ojej, bardzo trudne pytanie. Bardzo trudne pytanie.
Wiecie co, to trochę zależy tak naprawdę ten rozpad, jeżeli bym go obstawiał, to nie taki rozpad, że on będzie na narody, no może faktycznie jakiś tam Tatarstan, natomiast no tam są często małe takie te mniejszości, nie? Nie ma jakichś takich, no co prawda ten ubytek, znaczy tych Rosjan w Rosji jest coraz mniej, czyli tam to spadło do 70%, natomiast jest to często wymieszane. Tutaj Rosjanie też dbali o to, żeby nie było regionów, gdzie jest jakaś bardzo silna przewaga lokalnej ludności, a więc ją przesiedlali, robili jakieś różne takie rzeczy. No i to ma swoje skutki, no. Trzeba sobie jasno powiedzieć, nie? Tam, mm, czy wzrosło w Rosji, czy coś wzrosło w Rosji o przemysł i usługi? No tak jak mówiliśmy, no nie za dużo. Jeżeli chodzi o usługi, to chyba nic. Jeżeli chodzi o przemysł, no to znaczy przemysł, no wzrosło rolnictwo, przemysł wojenny i budownictwo. No to są takie 3 rzeczy, które gdzieś a wszędzie mamy spadki na wszystkim, nie? Pokazywałem tak, na AGD spadki, na motoryzacji spadki, na produkcji stali spadki, pomimo wojny, wydobyciu rud metali spadki, sprzedaż gazu spadki, sprzedaż ropy spadki teraz. No nie wygląda to jakoś za wesoło. Czemu Niemcy wolą robić biznes z Rosją niż z Polską? No to jest właśnie dobre pytanie, wiesz? Myślę, że to wynika w dużej mierze z propagandy, którą Rosjanie robią, no i z tego, że te lokalne władze są mocno jak gdyby pro, no i też bardzo dużo zarabiały na tym, że ten surowiec był tani, był tańszy, nie? A to, co my proponujemy, no to nie jest dla nich jakieś deal życia, tak? Będą musieli sprowadzać drogą z Polski drogą arabską ropę. Nie wiem. To nie ma nic jakiegoś takiego dla nich fajnego. Jeszcze z Polski, no to też tak, to miało być przecież odwrotnie, to oni mieli do nas coś wysyłać, a nie my do nich, nie? A, branża IT. No, branża IT źle wygląda. Tak, sektor IT to dosyć poważny, jak najbardziej, tak, tak, bardzo dużo ludzi pracowało, nadal pracuje, natomiast tam były największe te spadki i to mówiłem, że teraz niedobory sięgają nawet 30%, personelu. Przy czym budownictwo możliwe, że mocno na papierze. No, budownictwo mocno na papierze, no to tak jak mówiłem. Na pewno nie buduje się na pewno w konstrukcjach tych takich mieszkalnych, tam były kiedyś takie, sprawozdanie i takie badania, no to tam to wygląda dramatycznie źle. Tam to wygląda dramatycznie źle. Jeżeli chodzi o takie jakieś obiekty przemysłowe, już lepiej, a jeżeli chodzi o te właśnie te rejony okupowanej Ukrainy, no to tam wygląda bardzo dobrze. Niemcy chyba miały być hubem gazowym dla Europy. No miały być, tak, to chyba jest to słowo. Mieli być. To jest chyba słowo kluczowe. Teraz Rosjanie próbują z Turcją robić podobne, że teraz Turcja ma być tym hubem gazowym. Tylko, że nikt nie za bardzo nie chce tego gazu rosyjskiego, więc może w przyszłości. No ale to też nie będzie jakiś. Myślę, że Europa nie popełni już tego błędu, który popełniła wcześniej. Jeżeli nawet ten gaz i ropa, to pewnie kiedyś to będzie, wrócimy do handlu z Rosją większego, no to wydaje się, że tu będzie cały czas dbanie o dywersyfikację. No chyba, że Unia Europejska się rozpadnie, no to wtedy może trochę inaczej będzie, nie wiem. No dobra, słuchajcie. Jest 10:17. Ja proponuję, żebyśmy kończyli. Już 1,5 godziny rozmawiamy. No i co? Chciałem wszystkim podziękować serdecznie za miłe słowa, za to, że mnie przyjęliście pozytywnie.
bo już rzeczywiście miałem w głowie, że to będzie wielki hejt. Dobrze, jeszcze tu widzę, że pytania spływają. Przemysł stoczniowy. Duszą go. Oj, duszą, przemysł stoczniowy duszą bardzo. Słuchajcie. Dobra, dziękujemy tutaj za miłe słowa i słuchajcie, jeszcze raz dobrej nocy, no i wszystkiego najlepszego na zbliżający się weekend. Trzymajcie się.